Cześć, z tej strony Damian Dąbrowski, witam w Dębowej Chatce. Zapraszam do wysłuchania kolejnych historii z bazy Nellis i odległego Desert Center. Minęło kilka tygodni, jest środek nocy. Charlie, wracając z wieczornej partyjki bilarda, idzie pod prysznic w swoim ogromnym, pustym i przyprawiającym od dreszcze baraku. Nagle słyszy wyraźny hałas z sąsiedniej kabiny. Ktoś tam jest, ktoś go obserwuje. Kompletnie nagi i przerażony Hall ubiera się w ekspresowym tempie i ucieka do swojej ciężarówki. Parkuje wóz na wschodnim końcu budynku z idealnym widokiem na pas startowy i dolinę. Zamyka drzwi, gasi światła i czeka. Około 2:00 w nocy jego cierpliwość zostaje wynagrodzona. Zza zachodniego rogu budynku wybiega wysoka, mierząca około 180 cm, bardzo szczupła postać. Ma kredowo-białą skórę, blond włosy do ramion i kombinezon emitujący delikatny, fluorescencyjny blask. Porusza się z niezwykłą gracją, jak kobieta, a tuż za nią biegnie trójka małych dzieci o dokładnie takich samych cechach. 10 minut później z baraku wybiega kolejna dorosła postać. Tym razem jest to mężczyzna. Wszyscy znikają w krzewach szałwi, kierując się w stronę odległych gór. Charlie odruchowo robi to, co wychodzi mu najlepiej, czyli zaczyna liczyć. Zna topografię tego terenu na wylot. Ma zegarek. Oblicza prędkość, z jaką poruszały się te istoty. Wynik wydaje się nieprawdopodobny. Kobieta i dzieci biegły z prędkością od 40 do 48 km na godzinę, a mężczyzna około 56 km na godzinę. Hall siedzi w samochodzie, kompletnie sparaliżowany strachem. Kiedy rano wraca do baraku, jedynym śladem po nocnych gościach są przesunięte i pogniecione ubrania w jego szafce. Opowiada o wszystkim swojemu kumplowi Steve'owi, próbując wmówić sobie i jemu, że to pewnie był tylko zły sen. Steve, co zupełnie do niego niepodobne, wpada w furię. Ze łzami w oczach mówi: nie śniłeś, Charlie. Nikt, a zwłaszcza ty, nie śni o uciekaniu w środku nocy do ciężarówki. Musisz nauczyć się myśleć i unikać takich sytuacji. Hall miał jednak wrażenie, że Steve wiedział dużo więcej niż chciał powiedzieć. Po kilku spokojnych dniach, późnym piątkowym wieczorem, Charlie postanowił udać się na lody. Zbliżała się już północ. Po partii pokera ze Steve'em i innymi znajomymi, zamiast wrócić bezpośrednio do baraków, wybrał się pieszo do Mojave Wells. Stamtąd kontynuował spacer główną autostradą w kierunku lodziarni położonej na południowo-wschodnim krańcu miasteczka. W tamtym czasie Mojave Wells było malutkim osiedlem pośrodku bezkresnej pustyni, pozbawionym jakiegokolwiek życia nocnego. Po zachodzie słońca ulice zazwyczaj świeciły pustkami. Lodziarnia mieściła się na słabo oświetlonym wschodnim skraju miasta, tuż przy głównej autostradzie. Hall zamówił porcję praktycznie parę minut przed zamknięciem lokalu. I teraz tak, Charles je lody przed lodziarnią. I nagle główną autostradą, jak gdyby nigdy nic, spacerują dwa osobniki Tall Whites. Idą gęsiego, ostrożnie rozglądając się na boki. Kiedy mija je samochód, ich kombinezony nie odbijają światła reflektorów w normalny sposób. One je absorbują i emitują własny, dziwny blask. Przejeżdżający kierowcy dosłownie wciskają gaz do dechy, panikując na ich widok. Hall postanawia się wycofać, ale kiedy zostaje zauważony, odruchowo krzyczy do nich, by trzymały się z daleka. Efekt? Istoty wpadają w panikę i błyskawicznie uciekają w zarośla. Minęło parę dni, ale Charlie wciąż nie potrafił przetrawić tego, co wyliczył tamtej nocy w ciężarówce. W bibliotece wojskowej sprawdza rekordy olimpijskie. Nawet najlepsi sprinterzy na świecie w tamtym czasie nie przekraczali 35 km na godzinę na dystansie 100 metrów, a tamte istoty biegły ponad 50 km na godzinę. Charlie postanawia zrobić sobie test na samym sobie. Biega, skacze, mierzy czas.
W ciężkich wojskowych butach nie jest w stanie wyciągnąć nawet 13 km na godzinę. Z każdym dniem trenuje coraz bardziej desperacko, aż w końcu podczas jednej z prób skoku w dal dochodzi do wypadku. Charlie poślizgnął się na ostrym żwirze. Uderza o ziemię z taką siłą, że rozrywa mundur, masakruje nogę, kolano puchnie mu w oczach, rani lewą rękę i twarz. Leży sam na kompletnym odludziu w piekącym słońcu. Pół godziny krzyczy z bólu, zanim udaje mu się doczołgać do ciężkiego stalowego statywu teodolitu. I wtedy patrzy przed siebie. Mniej więcej kilometr od niego, zza krzewu szałwi, wyłania się czubek kredowo-białej głowy. Istota wstaje i zaczyna biec w jego stronę. Tuż za nią na pustyni parkuje ogromny biały statek wielkości wielkiego garażu. Z zarośli wychodzi druga postać, a potem dołącza do nich trzecia, niosąca białą torbę, wyglądająca zupełnie jak pielęgniarka. Ta trzecia istota z torbą zaczyna powoli, metodycznie iść w stronę rannego Hola. Charlie, będąc na granicy histerii, krzyczy, że jest zdrowy i że będzie się bronił. Wypycha kieszenie kamieniami i zaczyna kuleć, skacząc na prawej nodze w stronę swojej budki. Upada, czołga się, wstaje, adrenalina robi swoje. Udaje mu się zatrzasnąć w bezpiecznej stacji meteorologicznej. Istoty zatrzymują się daleko w tle i ostatecznie znikają, a pielęgniarka wycofuje się na wzgórze. Teraz zaczyna się prawdziwa jazda. W budce dzwoni telefon. To Dwight, kumpel z głównej bazy w Desert Center, który z ulgą krzyczy: Charlie, żyjesz? Zdezorientowany Charlie odpowiada, a niby dlaczego miałbym nie żyć. Okazuje się, że jakaś anonimowa kobieta z Mojave Wells wyciągnęła z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Waszyngtonie 4-gwiazdkowego generała z Pentagonu. Powiedziała mu, że Charles Hall leży na pustyni połamany we krwi między kolczastymi krzewami i nie ma dostępu do wody. Pentagon postawił na nogi dowództwo bazy, a na płycie lotniska grzały silniki 2 helikoptery ratunkowe z całym zespołem chirurgicznym gotowym na przyjęcie Charliego. Istoty, które Hall uważał za potencjalnych morderców, nie tylko zorganizowały własnego medyka, żeby mu pomóc, ale kiedy Charlie zaczął uciekać, użyły swoich kanałów w amerykańskim rządzie, by wezwać dla niego wojskową pomoc przez bezpośrednie połączenie z najwyższymi szczeblami Pentagonu. Parę godzin później Charlie wrócił do koszar i próbuje dojść do siebie. Wziął prysznic, zdezynfekował rany, przespał się i pojechał na stołówkę, żeby coś zjeść. Tam jego kumpel Smokey przynosi mu kolejne wieści. Generał z Desert Center odwołał wszystkie jego loty, oprócz jednego konkretnego, porannego pomiaru zaplanowanego na kolejny dzień punktualnie o 4:30 rano. Co więcej, dowódca bazy kategorycznie zakazał wchodzenia na poligon komukolwiek poza Hallem. Nikt nie może mu pomóc, nikt nie może go ochraniać. Charlie musi pojechać tam sam, bo, jak zasugerował mu Smokey, poligony są zamknięte, a to znaczy, że jutro na pustyni wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Po tej całej aferze z rzekomym śmigłowcem ratunkowym i interwencją generałów, Charles budzi się o 3:00 w nocy. Jak gdyby nigdy nic, z niesamowitą skutecznością wypiera z pamięci traumę poprzedniego dnia. Z uśmiechem na ustach i lekkim utykaniem wsiada do ciężarówki. Rozkaz 2-gwiazdkowego generała z Desert Center był jasny. Charlie ma wykonać tylko jeden poranny lot balonem o 4:30 i wyłączyć po sobie agregat diesla. Tylko tyle i aż tyle. Charles dociera na poligon numer 3. Pustynia lśni w świetle księżyca. Wszystko jest puste, spokojne. Charlie odpala generator i wchodzi do budki meteorologicznej. Od razu dzwoni telefon. To jego kumpel z bazy Payne. Mówi mu, że generał właśnie osobiście dzwonił zapytać, czy Hall na pewno dotarł na miejsce. I najważniejsze, generał znów bardzo kategorycznie przypomniał,
by Charlie nie zapomniał wyłączyć silnika diesla przed odjazdem. Payne dziwi się, bo przecież Charlie zawsze to robi. Hall również nie rozumie tej nadgorliwości, ale zbywa to żartem. Punktualnie o 4:50 Hall przekazuje dane z balonu do bazy. Koniec pracy na dziś. Zamyka budkę meteorologiczną, wsiada do ciężarówki i odpala silnik, żeby poczuć się bezpieczniej. Wtedy jego wzrok pada na zamknięte drzwi szopy z generatorem. Ze szczelin konstrukcji bije jaskrawe, białe, fluorescencyjne światło. Charles doskonale wie, że w tym budynku nie ma prawa być żadnego takiego źródła światła. Ale rozkaz to rozkaz. Musi wyłączyć ten nieszczęsny generator. Wysiada z auta, zostawiając włączony silnik i światła, i idzie do szopy. Wchodzi do środka, odcina paliwo i czeka, aż potężny silnik zgaśnie. Powoli odwraca głowę w lewo, w stronę tego dziwnego blasku, i wtedy go widzi. Zaledwie 4,5 metra od niego stoi postać. Ma 180 cm wzrostu, kredowo-białą skórę, blond włosy i nienaturalnie duże, niebieskie oczy. Jest ubrana w ten sam fluorescencyjny, biały kombinezon, który Charles widział już nocą. Istota trzyma w dłoni coś przypominającego metalowy ołówek i celuje nim prosto w lewą stroń Halla. I wtedy z absolutnie perfekcyjnym angielskim akcentem istota mówi: to nie będzie bolało, Charlie, ale twoi generałowie naprawdę muszą zadbać o uszkodzone kolano. Hall nie zdążył nawet mrugnąć. W całym ciele czuje delikatne mrowienie. Jego wzrok się rozmazuje, a mięśnie paraliżuje niewidzialna siła. Wydaje mu się, że to trwało może 2 sekundy. Kiedy mruga, mrowienie ustępuje. Stoi dokładnie w tej samej pozycji przed generatorem. Ale coś jest bardzo, bardzo nie tak. Znika fluorescencyjne światło. Nie ma żadnej wysokiej istoty. Przez szczeliny w szopie wpada zwykłe, poranne słońce. Charles dotyka potężnego silnika diesla. Powinien być rozgrzany do czerwoności, ale jest lodowaty. Z doświadczenia wie, że stygnięcie takiego potwora zajmuje grubo ponad godzinę. Charlie wybiega na zewnątrz. Słońce jest już wysoko nad horyzontem. Patrzy na zegarek. Wskazówki zatrzymały się na 5:05, ale zegarek nie działa. Sprawdza swoje ubranie. Chusteczka przełożona do innej kieszeni, nogawka podwinięta, czapka zniknęła z głowy. Podbiega do swojej ciężarówki i silnik, który przecież był włączony, nie pracuje. Światła są zgaszone. Czapka leży idealnie na fotelu kierowcy. Co więcej, cała ciężarówka jest zaparkowana ponad 3 metry dalej, niż ją zostawił. Charlie Hall właśnie doświadczył klasycznego missing time, czyli utraty czasu. Ktoś lub coś całkowicie przejęło nad nim kontrolę, zablokowało jego świadomość i zrobiło coś z jego kolanem, z pełną, milczącą akceptacją najwyższych dowódców sił powietrznych. Mija kilka dni, jest weekend. Charlie relaksuje się, pracując jako ratownik na wojskowym odkrytym basenie. Bawiąc się w wodzie w bitwę statków z miejscowymi dzieciakami, zagaduje do niego 6-letnia dziewczynka. Dziecko chciałoby, aby Hall nauczył jej koleżanki pływać. Rozbawiony Charles odpowiada: zabierz kiedyś te koleżanki, to nauczę je pływać. Dziewczynka ze śmiechem i dziecięcą, brutalną szczerością odpowiada, że jej koleżanki nie mogą pływać, a ich matka zabroniła im przychodzić. Charlie dopytuje, kim są te koleżanki. 6-latka tłumaczy: w letnie noce zostawiam otwarte okno. Moje przyjaciółki schodzą z gór, wślizgują się do mojego pokoju i się bawimy. Ich nauczycielka czeka na zewnątrz. Hall zastyga w miejscu. Przypomina sobie, jak kilka nocy wcześniej widział świetliste kule zniżające się z gór prosto na podwórko tej dziewczynki, gdy jadł w nocy lody. Pyta ją, czy jej mama nie słyszy tych nocnych zabaw.
a dziecko odpowiada coś, co mrozi krew w żyłach. Nie, mama wtedy zawsze zasypia. Nawet kiedyś stała przy zlewie i zmywała naczynia, a gdy one przyszły, to po prostu stała zamrożona przez godzinę z otwartymi oczami. Nauczycielka powiedziała mi, żebym się nie bała. I faktycznie, jak tylko wyszły, mama ożyła i jak gdyby nigdy nic, dalej zmywała naczynia. W tym momencie Hall uświadamia sobie, że wysocy biali schodzą nocą do miasteczka, wchodzą do domów, bawią się z ludzkimi dziećmi i z przerażającą łatwością paraliżują dorosłych, wycinając im czas ze świadomości. Umieją to robić zarówno na odległość, jak i bezpośrednio, tak jak Range for Harry zrobił to Charliemu w budce z generatorem. Hall postanowił pójść na układ z dziewczynką i obiecał, że poczeka na basenie do północy, by poznać jej koleżanki. Jednak nikogo nie spotkał. Zasnął i miał dziwny sen o wysokim mężczyźnie patrzącym na niego z dachu. Czy to był tylko sen? Patrząc na to, co go spotkało na poligonie, wątpię. Lato w Mojave Wells trwało w najlepsze. Charlie przywykł do żelaznej dyscypliny i absolutnej samotności na poligonach. Żeby nie zwariować, zaczął malować obrazki po numerach, jakieś tam jesienne pejzaże. Wieszał je w swojej budce meteorologicznej. Szybko jednak zauważył, że rano obrazy wisiały na innych gwoździach niż wieczorem, co było dość dziwne. Robiąc pomiary, Charles zawsze miał przy sobie swój ulubiony kawałek granitu. Kamień ten służył mu do przyciskania notatek, żeby nie odleciały na wietrze. W pewien piątek przy bezwietrznej pogodzie Hall siedział w budce, gdy zadzwonił telefon. Odebrał, ale w słuchawce cisza. Potem kolejne i kolejne. 3 głuche połączenia z rzędu. Hall wyszedł na zewnątrz i dla jaj zawołał: halo! Ku jego zdumieniu usłyszał echo. Echo, które na płaskiej, bezwietrznej pustyni nie miało prawa istnieć. I wtedy zaczęła się zabawa. Hall zaczął podrzucać w górę kępki suchej trawy. Chwilę później, zza odległego wzniesienia, niewidzialna ręka zaczęła odrzucać mu inne kępki. Kiedy Charlie przestał, trawa nagle wystrzeliła prosto w jego stronę, ocierając się o jego buty. Hall, zachowując stoicki spokój albo resztki rozsądku, wrócił do budki meteorologicznej i powiedział do słuchawki, jakby mówił do dziecka: przepraszam, idę na obiad. Jak chcecie, to się pobawcie. Zostawiam wam pusty poligon. A potem bezmyślnie rzucił w dal swój ulubiony kamień, którego nie potrafił już znaleźć. Kiedy wrócił z obiadu, na słupie od teodolitu wisiało kilkanaście precyzyjnie wycelowanych kępek trawy. A pod spodem leżał jego ulubiony kamień. Z budki zniknął też jeden z obrazów, a na swoje miejsce wrócił dopiero zimą. Hall przestał potrzebować dowodów. Te dzieci, z którymi się bawił, istniały naprawdę i ewidentnie go lubiły. Ale nocą pustynia Mojave Wells zmieniała swoje oblicze. Około 2 nad ranem Charlie wstał, by przeprowadzić wyjątkowo długi pomiar wiatru, gdyż liczył na awans. Znał drogę na poligon tak dobrze, że pojechał tam prawie po ciemku, gdyż wystarczyło mu światło księżyca. Przez moment w oddali, w pobliżu poligonu numer 2, widział 2 słabe plamki światła, ale je zignorował. Kiedy dotarł na miejsce, odpalił teodolit i w totalnej ciszy zaczął pomiary. Wtedy spojrzał na horyzont. Z odległości 10 kilometrów sunęła w jego stronę wielka, biała, fluorescencyjna plama. Wyglądała jak gigantyczny, świecący koń, ale Charlie był analitykiem. Wiedział, że balon, który wypuścił, wisi pionowo nad nim. Zero wiatru, a ta plama przemieszczała się sama, celowo w jego stronę. Po chwili zobaczył, że plamy są 2. Zmniejszały dystans, sunąc płynnie kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią, idealnie cicho. Kiedy znalazły się 1,5 kilometra od niego, Charlie wycelował w nie lunetą ze sporym powiększeniem. Zobaczył wysoką, na ponad 2 metry, niesamowicie smukłą istotę
z okrągłym hełmem i szczelinami na oczy. Jej kombinezon generował własne miękkie światło. Za nią leciała mniejsza postać. Hall na zaledwie ułamek sekundy instynktownie błysnął w ich stronę latarką. Reakcja? Obie istoty wpadły w panikę. Natychmiast zawróciły i uciekły na ponad 1,5 kilometra, chowając się za krzakami. Wtedy zrozumiał, że te niby potężne istoty się go boją. Ale z tym odkryciem przyszło inne, znacznie gorsze. Charlie poczuł nagle potężny, irracjonalny strach. To uczucie włączyło się i wyłączyło, jakby ktoś aktywował go w nim jakimś przyciskiem. Dotarło do niego coś przerażającego. Wysocy biali nie tylko latali i świecili, byli w stanie telepatycznie manipulować ludzkimi emocjami. Wgrywali mu strach bezpośrednio do umysłu. Na horyzoncie pojawił się trzeci obiekt, tym razem wysoki, bojowo nastawiony mężczyzna Tall Whites. Przerażony Charlie, próbując uciec do ciężarówki, natrafił na coś w rowie. To były te dwie pierwsze postacie. Teraz widział je z bliska. W rowie kryła się przerażona kobieta i jej córka. Ich urządzenia latające ewidentnie się zacięły. Tkwiły w pułapce, a Hall przypadkowo odciął im drogę ucieczki. Istoty drżały ze strachu. Charlie stanął jak wryty przy swoim metalowym teodolicie. Wiedział, że jeśli wykona jeden gwałtowny ruch, ojciec dziewczynki, który z góry billboardu mierzył do niego z broni, po prostu go zabije. Wtedy Hall skierował lewą stroń w stronę wojownika, który teraz znajdował się wysoko na billboardzie. W jego głowie, nie jako dźwięk, ale jako obca, potężna myśl zabrzmiało: stań spokojnie, nie ruszaj się. To nie był jego własny głos. To była powolna, precyzyjna transmisja telepatyczna. Charles odpowiedział w myślach najszczerzej jak potrafił. Nie skrzywdzę kobiety, nie skrzywdzę dziewczynki, nie skrzywdzę ciebie. Po chwili przyszła odpowiedź. Wiem, nie wyrządzono ci krzywdy. Charlie spytał, jak może pomóc. Głos w jego głowie odparł: uspokój się, mój sprzęt będzie wtedy działał lepiej. Hall opanował panikę. Wtedy jego umysł otworzył się szerzej. Usłyszał myśli przerażonej kobiety. Ten mężczyzna chciał nas zabić. Chciał nas wrzucić do pojemników na śmieci. Wojownik z billboardu ją uspokajał. On po prostu myślał, że jesteście plastikowymi torbami. Nie skrzywdzi was. Chodźcie do mnie. Ja nie mogę zejść niżej, bo kapitan mi zabronił. Ta rodzina obcych istot była przerażona. Hall odczuwał ich emocje, które były identyczne jak te, których doświadczają ludzie. Na prośbę Harego z poligonu 4 Charlie wycofał się na brzeg placu. Utrzymując kontakt telepatyczny, obserwował, jak kobieta odpala swój sprzęt z pełną mocą. Rozbłyska jak flara i przelatuje nad jego głową wprost w ramiona męża. Chwilę po niej to samo zrobiła dziewczynka, w której myślach Hall wyczuł już nie tylko strach, ale i dziecięcą ciekawość. Rodzina znów była razem, a Charles, samotny człowiek na pustyni Mojave, po raz pierwszy w historii ludzkości usłyszał w swojej głowie potężne i szczere „dziękuję” od obcych istot. Kobieta i dziewczynka bezpiecznie ukryły się za billboardem. Charlie, stojąc przy swoim stalowym teodolicie, nie śmiał drgnąć. Wiedział, że Harry, wysoki wojownik Tall Whites, nie spuszcza z niego wzroku. Ale wtedy stało się coś niezwykłego. W swojej absolutnej ciszy pustyni Mojave Hall zaczął odczuwać coś więcej niż tylko strach. Zaczął czuć ich więź. Telepatyczna komunikacja przestała być tylko zbiorem suchych, obcych komend. Charlie dosłownie słyszał emocje obcych. Czuł chaotyczny, drżący lęk matki i zaskakująco klarowną, dziecięcą odwagę jej córki. Został wpięty w ich wewnętrzną sieć. Harry zszedł z billboardu. Podszedł do swojej żony i zaczął manipulować przy jej kombinezonie. Wyglądało to tak, jakby na niewidzialnym panelu resetował jej sprzęt do lewitacji. I wtedy kobieta zdjęła kombinezon.
Pod spodem miała tylko cienką, srebrzystą warstwę materiału. Charlie w końcu mógł przyjrzeć się jej dokładnie. Była nieprawdopodobnie delikatna i filigranowa. Jej skóra była kredowo-biała, a długie, falujące blond włosy opadały na plecy. Kiedy odwróciła głowę, Charlie dostrzegł jej oczy. Wielkie, nieziemskie, o niezwykle głębokim, czystym odcieniu błękitu. Dziewczynka, która po chwili też zdjęła swój kombinezon, wyglądała jak idealna, miniaturowa kopia matki. Charlie pomyślał wtedy, że to nie są żadne demoniczne potwory z kosmosu. To po prostu rodzina. Harry, ten sam wielki wojownik, którego bali się wszyscy żołnierze w bazie, zachowywał się jak typowy ojciec. Z uwagą zegarmistrza sprawdzał sprzęt żony i dziecka, a w jego umyśle Charlie wyczuł potężną i głęboką ulgę. Kiedy rodzina przygotowywała się do odejścia, Charlie wycofał się do budki meteorologicznej. Dał im przestrzeń. I gdy obcy zaczęli się oddalać, w jego głowie po raz ostatni włączył się telepatyczny kanał i usłyszał ich rozmowę. Kobieta mówiła przerażona. Mieliśmy szczęście, że ten człowiek nas zrozumiał. Inni mogliby nas zabić. Mój sprzęt nie chciał wzbudzić w nim strachu. Harry odpowiedział. Ten człowiek jest bardziej inteligentny i opanowany. Sprzęt działa na osobniki o niskim poziomie inteligencji. Gdyby chciał wam zrobić krzywdę, zabiłbym go. A wtedy, zupełnie nieoczekiwanie, wtrąciła się mała dziewczynka. Z rozbrajającą dziecięcą szczerością powiedziała: ten człowiek jest bardzo brzydki, ale go lubimy. Zachowywał się wobec nas życzliwie. Dopiero po ich odejściu Charlie zadzwonił do bazy, żeby z ogromnym opóźnieniem podać wyniki pomiarów. Kiedy zszokowany kumpel zapytał, co się stało, Hall nie owijał w bawełnę. Powiedział wprost: zobaczyłem Harry'ego z 4. poligonu. On nie jest koniem. Widziałem go z bliska. Nawiązałem z nim kontakt. Przychodzi tu w letnie noce. Obserwuje rozgwieżdżone niebo, bo pewnie jedna z tych gwiazd to jego dom. Ale historia nie kończy się na tym spotkaniu. Kilka dni później Steve, Charles i inni pracownicy poligonu siedzieli w swoich ciężarówkach i obserwowali nową eskadrę samolotów. Wtedy też Steve zwrócił się do Halla. Cóż, Charlie, minęło już 5 tygodni. Sądzę, że w przyszłym tygodniu wrócisz do Desert Center. Z pewnością będziemy za tobą tęsknić. Mam nadzieję, że podobał ci się ten tymczasowy przydział. Zdajesz sobie oczywiście sprawę, że jesteś jedynym obserwatorem pogody, jakiego kiedykolwiek tu mieli, który faktycznie wykonywał wszystkie te pomiary wiatru, o które prosi Desert Center. Moim zdaniem powinieneś to olać i dbać o swoje bezpieczeństwo, bo ci z bazy i tak nie potrzebują tych pomiarów. Jednak powiedz szczerze, jesteś zupełnie pewien, że nigdy nie wydarzyło się nic niezwykłego, gdy przebywałeś tu sam? Hall odpowiedział, że miał kilka dziwnych przygód z silnikami diesla i latarką, które raz działały, a raz nie, jednak poza tym nic więcej się nie działo. Chwilę potem do rozmowy dołączyli inni żołnierze i zaczęli opowiadać o swoich przerażających spotkaniach z czymś, co nazwali duchami. Doug opowiedział, jak podczas nocnej misji na poligonie numer 2 zasnął na kanapie. Obudził się w środku nocy, a nad nim stały 4 przeźroczyste, nieme postacie. 5 stała na warcie przed budynkiem. 3 małe i 2 wysokie na ponad 180 cm. Zaczęły mu się przyglądać. Przerażony Doug zaczął tak głośno krzyczeć, że koledzy usłyszeli go z odległości kilometra. Postacie odleciały w absolutnej ciszy, bez żadnego dźwięku. Słysząc tę historię, Charlie postanowił w końcu opowiedzieć im o swoim dziwnym poranku. Poranku, o którym bał się komukolwiek mówić. Przypomniał kolegom, jak 2 tygodnie wcześniej miał okropną grypę. Wymiotował i ledwo stał na nogach. Zwlókł się z łóżka o 4 rano,
tylko po to, żeby dojechać do budki i odpalić balon. Podjeżdżając pod zamkniętą bramę poligonu, ledwo żywy zauważył, że 10 metrów od niego, w cieniu wzgórza, unoszą się dwa dziwne obiekty. Wyglądały jak białe spadochrony lub plastikowe torby zawieszone 30 cm nad ziemią. Jeden duży, drugi mały. Kiedy Hall resztką sił otworzył bramę, upadł na kolana i zaczął gwałtownie wymiotować. Był tak słaby, że nie czuł grama strachu. I wtedy, jak wspomina, w jego potwornie bolącej głowie pojawiła się łagodna myśl, jakby uspokajająca. Mówiła mu, że wszystko będzie dobrze, że musi uważać i odpocząć. Te dwa spadochrony przestały w niego celować i powoli odleciały za wzgórze. Jednak Hall zdążył zauważyć, że te plastikowe torby miały oczy, twarze i usta. One na niego patrzyły. Obserwowały go, jak się męczy, a potem odeszły, zostawiając w jego głowie uczucie ogromnej ulgi. Prawdopodobnie to one wcześniej zamknęły bramę, żeby nie musiał jechać dalej w takim stanie. Kiedy Charlie skończył swoją opowieść, przy stole zapadła cisza. Doug milczał, a Steve, stary doświadczony sierżant, patrzył na niego długo, po czym powiedział tylko: teraz w końcu rozumiem, dlaczego dowództwo Desert Center wysłało tu właśnie ciebie. Minęło kilka tygodni. O 6 rano w koszarach Desert Center dzwoni telefon. Sierżant Walters wzywa Halla do gabinetu dowódcy bazy na 7. Sytuacja jest krytyczna. Kiedy Charlie wchodzi do gabinetu, czuje powagę sytuacji. Major rzuca na biurko notes z pomiarami wiatru. Wyniki sporządzał sierżant McIntyre, który zaledwie od 3 tygodni zastępował Halla na poligonach Mojave Wells. Charlie rzuca okiem na liczby i od razu wie, że to jedna wielka fikcja. Wyniki są absurdalne. Wiatr wiejący z prędkością 40 km na godzinę na wszystkich wysokościach przy bezchmurnym letnim niebie, luki czasowe sięgające 2 godzin to niemożliwe. Dowództwo jest wściekłe. Padają groźby sądu wojskowego i wydalenia z armii dla McIntyre'a. Ktoś wspomina imię, którego wszyscy się tam boją, czyli Range 4 Harry. Oficerowie doskonale wiedzą, że poprzedni obserwatorzy, jak na przykład Bob Montgomery, znikali tam na całe godziny, a potem wracali w stanie skrajnego załamania nerwowego. Wojsko prosi Halla, a w zasadzie wydaje mu rozkaz, by natychmiast wrócił na pustynię, posprzątał ten bałagan, uratował skórę McIntyre'a i zrobił porządne pomiary. Charlie zgadza się bez wahania. Kilka godzin później jest już z powrotem w Mojave Wells. Kiedy dociera na poligon numer 3, zastaje opuszczoną budkę meteorologiczną. Brak świeżych śladów opon. McIntyre'a nie było tam od prawie 2 tygodni. Na zewnątrz, na żwirze, Charlie znajduje tylko porzucony nóż sierżanta, a w oddali z krzewów szałwi dobiega dziwne szczekanie i coś, co brzmi jak rżenie konia. Kiedy Hall dociera do stołówki w bazie, spotyka swojego starego kumpla, kucharza Smokey'a. Ten mówi wprost: Charlie, z McIntyre'em jest źle. Koszmar zaczął się, kiedy wprowadził się do tego baraku przy pasie startowym. Tego samego, w którym spałeś ty. Okazuje się, że pewnej nocy McIntyre czatował w ciężarówce i zobaczył, jak do jego baraku wchodzi rodzina Tall Whites. 2 dorosłych i 3 dzieci. Przerażony obudził pół bazy. Chcieli tam iść z bronią, ale weterani poligonów, czyli Steve i Doug, ich powstrzymali. Powiedzieli krótko: to samobójstwo, oni was wszystkich zabiją. Od tamtej pory McIntyre sypiał na materacu na podłodze w przejściu przy łazience u kucharzy. A wyniki wiatru? Po prostu zmyślał je razem ze Steve'em, żeby wojsko dało im spokój. Charlie postanawia wyciągnąć z McIntyre'a całą prawdę. Zabiera go do baru w Willow Flats, z dala od uszu dowódców. I po kilku piwach McIntyre w końcu pęka. Opisał pierwszy tydzień służby w Mojave Wells. Początkowo widział białe sylwetki daleko na północy pustyni.
Uznał je za złudzenie. Dopiero gdy pewnej nocy obudził się w baraku z poczuciem, że nie jest sam, uciekł stamtąd bez ubierania się i schronił się w ciężarówce. Prawdziwy przełom nastąpił jednak we wtorek, tydzień temu, na poligonie numer 1. Po zakończeniu pomiarów, wracając do ciężarówki, usłyszał dźwięki dobiegające z krzewów szałwi. Najpierw szczekanie, a potem coś, co do złudzenia przypominało rżenie konia. McIntyre podkreślał, że nie były to halucynacje. Znał pustynię zbyt dobrze. Rzucił kamieniem poruszający się biały kształt. Trafił. Odpowiedzią były te same odgłosy, jednak dobiegające z każdej strony. Spanikował i uciekł. Następnego ranka o 3:15 pojechał na poligon numer 3. Jak zawsze włączył światła i objechał teren, sprawdzając, czy nie ma kojotów lub węży. I wtedy ją zobaczył. Stała u podnóża wieży kontrolnej na otwartej przestrzeni, czekając na niego. Według jego relacji była to samica tego samego gatunku obcych istot. Około 190 cm wzrostu, nieludzko szczupła, o kredowo-białej skórze, jasnych, niemal przeźroczystych blond włosach i niebieskich, nienaturalnie wielkich oczach. Otaczała ją jasna, fluorescencyjna mgła, jakby nie była do końca obecna w naszym wymiarze. W ręku trzymała coś przypominającego długi ołówek, prawdopodobnie broń. McIntyre zatrzymał ciężarówkę, by oślepić ją długimi światłami. Wysiadł z nożem w dłoni. Myślał, że ma przewagę. Ona nawet nie mrugnęła. Zignorowała światła. Przemówiła do niego po angielsku płaskim, wypranym z emocji, ale pewnym furii głosem. Oskarżyła go o to, że złamał rękę jej synowi. Powiedziała, że dziecko musi zostać zabrane do szpitala, w miejsce, gdzie powietrze jest gęstsze i cieplejsze. Podróż potrwa 2 miesiące i będzie dla dziecka niezwykle bolesna. Dodała też coś, co absolutnie szokuje. Amerykańscy generałowie zażądali, by McIntyre otrzymał jedno ostrzeżenie. I to jest właśnie to ostrzeżenie. Kiedy obca podeszła na mniej niż 15 metrów, spanikowany McIntyre rzucił w nią nożem. Ostrze leciało idealnie, ale tuż przed jej kombinezonem zwolniło. Uderzyło w niewidzialną barierę i bezwładnie opadło na żwir. To ten sam nóż, który Hall znalazł później. Wtedy też obca istota wpadła w absolutną furię. Zagroziła mu śmiercią z rąk ich kapitana. McIntyre wskoczył do wozu i wcisnął gaz do dechy, a ona biegła za nim. Przez ponad 3 km przy prędkości przekraczającej 50 km na godzinę utrzymywała się tuż przy oknie ciężarówki, cały czas krzycząc i grożąc mu śmiercią. McIntyre dodał na koniec, że Steve, Doug i Brian wierzą, że w górach na północnym zachodzie znajduje się miejsce, gdzie można rozmawiać z tymi istotami. Próbowali tam pojechać. Wrócili wyraźnie wstrząśnięci. Według Steve'a matka i syn byli już w drodze do szpitala, ale do ich powrotu McIntyre nie miał czego szukać na poligonach. Na koniec padła desperacka prośba. McIntyre błagał Charlesa, że jeśli ich spotka, niech im powie, że nie chciał skrzywdzić ich dziecka i że nigdy więcej tam nie wróci. Kiedy Charlie odwiózł zrujnowanego psychicznie kumpla do bazy, przed barakiem czekał Steve. Charlie zapytał go, czy to prawda, że rozmawiał z białymi istotami wysoko w górach, żeby ratować McIntyre'a. Steve uśmiechnął się ponuro i odparł tylko: Charlie, lepiej żebyś nie znał odpowiedzi na to pytanie. Zwłaszcza jeśli dalej zamierzasz jeździć tam po nocach. A potem dodał jedno kluczowe zdanie: żaden Tall Whites nigdy nie pomyli ciebie z McIntyre'em. Charles załatwił sprawę. Aby chronić kolegę przed sądem wojskowym, sfałszował raporty, aby wyglądały poprawnie. Odesłał go do bazy i przez kolejne 4 tygodnie dokończył jego zmianę. Loty odbywały się normalnie. Żadnych oficjalnych raportów o białych istotach nigdy nie sporządzono. McIntyre wrócił do Desert Center,
a poligony Mojave Wells pozostały takie jak zawsze. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i wysłuchanie tego materiału do końca. Jak zawsze zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. Historia Charlesa Halla będzie oczywiście kontynuowana w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję za Waszą pomoc i wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.